Serdecznie zapraszam do pierwszego odcinka playlisty Wiatr ze Wschodu pod tytułem Wróg Romanowów. W odcinku tym przedstawię wybrane fakty historyczne, które wyjaśniają, kto i dlaczego 200 lat temu był śmiertelnym wrogiem Rosji Romanowów. Wrogiem Rosji od początku XIX wieku była najbogatsza bankierska rodzina Rothschildów o żydowskich korzeniach. Szczegóły dotyczące tej rodziny i jej stosunek do Rosji zostały opisane w książce Planeta Rothschildów. Po upadku Napoleona i Kongresie Wiedeńskim Rothschildowie skierowali ich pełne nienawiści żądze w kierunku królewskiej rodziny Romanowów z Rosji. Królewskie imperium rozwijało się i rosło w siłę, mając w posiadaniu ogromne terytorium i źródło surowców. Podobnie jak Stany Zjednoczone, nie było ono jeszcze pod pełną kontrolą Rothschildów. Tak więc Rothschildowie w swojej niepohamowanej żądzy bogactwa postanowili zaatakować dynastię carską Romanowów, panującą wówczas w Rosji. W celu osiągnięcia swoich celów sponsorowali organizacje komunistyczne i opłacali najemnych morderców. Car Aleksander I przeżył próbę porwania, kiedy był w podróży na konferencję europejską. W 1825 car umiera z powodu niespodziewanej choroby podczas jednej z podróży daleko od bezpiecznej stolicy Sankt Petersburga. Śmierć jest niespodziewana i tajemnicza, wskazująca na otrucie cara. Nadchodzące wydarzenia wyraźnie potwierdzają, że Romanowowie i ich imperium byli śmiertelnym celem sił nowego porządku świata i kontrolującego go gangu czerwonych terrorystów. Czerwoni terroryści opłacani przez rodzinę bankierów próbowali początkowo porwać Aleksandra I, ale ostatecznie go otruli. Już w tamtych czasach była znana idea nowego porządku świata, która obecnie po 200 latach jest w ostatniej fazie realizacji. W 1844 Benjamin Disraeli, żydowski pisarz i znany polityk, piastujący stanowisko pierwszego ministra Wielkiej Brytanii w latach 1868 i 1874, opublikował swoją książkę pod tytułem Konigsby – The New Generation. Pomimo że fikcyjna, książka oparta jest na brytyjskiej polityce. Postać o nazwisku Sidonia, reprezentująca Lionela Rothschilda, syna Nathana Rothschilda, opisuje politykowi o nazwisku Konigsby, w jaki sposób niewidzialne siły Sidonianów kształtują sprawy europejskie. Główna postać książki Disraeliego, Sidonia, wyjawia swoją nienawiść do Romanowów. Nie ma żadnej przyjaźni pomiędzy dworem w Sankt Petersburgu w Rosji a moją rodziną. Sydonia przepowiada rolę Żydów w nadchodzących rewolucjach w 1848 roku, ogarniających Europę. Nigdy nie ujrzysz żadnego wspaniałego ruchu intelektualnego w Europie bez ogromnego uczestnictwa Żydów. Ta potężna rewolucja, o której tak mało wie Anglia, rozwija się całkowicie pod kierunkiem Żydów. Sydonia mówi o ukrytym rządzie. Tak więc widzisz, mój drogi Konigsby, że świat jest zarządzany przez zupełnie inne osobistości niż te wyobrażane sobie przez tych, co nie znajdują się za ukrytą kurtyną. Jednym słowem Disraeli potwierdził ogromną nienawiść Rothschildów do carów Rosji Romanowów oraz wskazał na zaangażowanie Żydów w rewolucjach w latach 1848. Dobrze dofinansowane i dobrze zorganizowane rewolucyjne ruchy rozkwitły w całej Europie. Niemiecko-żydowski filozof Karl Marx wytyczył cele dla komunistów. Dla swoich wzniosłych wywodów i pustych obietnic raju dla robotników oraz sprawiedliwości społecznej
Manifest komunistyczny jest tylko intelektualną maską dla globalistycznych planów rodziny Rothschildów do zniewolenia ludzkości pod nowym porządkiem świata. Okazuje się, że Marx był blisko spokrewniony z rodziną Rothschildów poprzez małżeństwo. Podsumowując, Karol Marx, Niemiec żydowskiego pochodzenia, napisał manifest komunistyczny. Manifest był tylko maską dla planów zniewolenia ludzkości przez rodzinę Rothschildów. Rothschildowie nazwali swoje plany nowym porządkiem świata. Kim są zwolennicy kultu Marksa? Zwolennicy kultu Marksa promują przemoc, walkę klasową i wrogość do wolnego rynku, rodziny, biznesu, tradycji i chrześcijaństwa. Oprócz wściekłych nieudaczników, zazdrosnych przegranych, niedostosowanych kryminalistów, którzy czczą Marksa, istnieje wielu intelektualistów o dobrych intencjach, którzy dają się nabierać na puste i trujące obietnice lepszego świata z bezpieczeństwem i dobrobytem dla wszystkich. O grupach ludzi hołdującym ideom komunistycznym autor książki Planeta Rothschildów King pisze: ci użyteczni idioci są znani w czasach współczesnych i są określani jako liberałowie lub postępowcy. Ich bezmyślny idealizm będzie nieuchronnie wspierał czerwonych i globalistów. Ideologia marksistowska jest wroga wszystkim społeczeństwom obywatelskim, gdyż promuje przemoc, walkę klasową, wrogość do wolnego rynku, rodziny, tradycji i wartości chrześcijańskich. Niestety nadal istnieje grupa fascynatów komunistycznej ideologii Marksa, nazywających siebie liberałami lub postępowcami. Przedstawione wydarzenia historyczne ukazują nam obraz pełen grozy. Już 200 lat temu superbogata rodzina bankierska była wroga nie tylko dla Rosji, ale i całej ludzkości. Pomimo upływu czasu nadal dąży do swoich wrogich nam celów. Jej propagandowe hasło nowego porządku świata jest głoszone w przekazach medialnych całkowicie oficjalnie. Krępowanie wolnego rynku, walka skierowana przeciwko rodzinie, tradycjom i wartościom chrześcijańskim, z tym mamy do czynienia na co dzień. Współcześni komuniści ograniczają wolność słowa otwarcie za pomocą ustaw i twierdzą, że to dla naszego dobra i obrony demokracji. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek pierwszy, w którym opowiedziałem o śmiertelnym wrogu dynastii Romanowów. Serdecznie zapraszam na odcinek drugi pod tytułem Małpia Teoria.